Cześć, witamy gorąco w kolejnym odcinku naszego podcastu JDD. Naszym dzisiejszym gościem jest Marek Dominiak. Cześć Marku. Cześć Jarek. Chciałem dzisiaj z Tobą porozmawiać trochę na temat Javy i na temat AI i tego, jak te dwa tematy się ze sobą łączą i na siebie wpływają, bo wiadomo, teraz jest dość dużo ciekawych wątków technologicznych, mamy też vibe coding, do którego sobie przejdziemy. I na początek chciałem Cię zapytać, jak Twoim zdaniem sztuczna inteligencja wpływa na rozwój całego ekosystemu Javy? Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Dzięki za pytanie. Na pewno wspomniałbym, że warto obejrzeć poprzedni podcast z Jarkiem Pałką, z tego powodu, że podobne tematy były poruszane tam i naprawdę co osoba ma odrobinę inne zdanie na ten temat, ale na pewno parę rzeczy, które można byłoby wspomnieć, to jest to, że jeżeli w 2016 roku pamiętam, że interesowałem się troszeczkę właśnie budowaniem modeli i AI i pojawiały się jakieś pierwsze biblioteki, które można było w skali napisać, które de facto było JVM, tak? Ale to było nieporównywalnie trudniejsze, jeżeli było w Pythonie. Teraz Python to jest takie miejsce, w którym rzeczywiście można budować te wszystkie aplikacje. To jest takie miejsce, do którego wszyscy raczej czerpią. I całe szczęście Java teraz może odrobinę nadgonić to Pythona i może inne właśnie technologie. I powód ku temu byłby taki, że ostatnio właśnie pojawiła się Java 25, ale łącznie z Java 25 pojawiło się właśnie FFM, czyli Foreign Function and Memory API, które pozwoli nam bezpośrednio wołać natywne funkcje z C, czyli de facto dobierać się do takiej wydajności w dużo łatwiejszy sposób niż i bez ograniczeń, które były w JNI. I to pozwoli ekosystemowi na pewno się rozwijać, ponieważ przez najbliższe miesiące zakładam, że pojawi się dużo bibliotek wykorzystujących to i pozwalających właśnie przesunąć trochę szale z Pythona może w stronę Javy. Więc to jest na pewno jeden pozytywny news. Drugim pozytywnym newsem, może jeszcze są 2 czy 3 takie pozytywne newsy. To ze 2 lata temu pojawił się właśnie LangChain for Java. No i to było coś, był powiedzmy framework czy zbiór bibliotek, który pozwala właśnie sobie bawić się z LLM-ami, czyli Large Language Models. I to było ok, tylko że to daje takie podstawowe funkcje, że możemy budować sobie jakieś proste aplikacje z czatem. Teraz każda firma chciałaby mieć własnego czata, czy to dowiedzieć się o tym, jakie produkty to pozwala ci dać, na przykład firma oferuje, czy odpowiedzieć na jakieś pytania odnośnie tych produktów i tak dalej. Ja testowałem sobie trochę tego i to było odrobinę ciężkie, tak? Na szczęście zawsze Spring jak przychodzi do pomocy, to Spring próbuje ugryźć troszeczkę ciasta, no więc LangChain for Java można używać właśnie ze Springiem, ale też Spring pozwolił jako jeden z tych głównych frameworków w Javie dorzucił do swojej biblioteki dodatkowe 2 biblioteczki. Spring AI to jest właśnie coś podobnego do LangChain for Java, czyli coś, co pozwala ci wykorzystać jakieś modele, czy to działające w chmurze z jakiegoś OpenAI, czy Anthropica, czy jeszcze inne, lub wykorzystać takie, które działają na Olamie pod Dockerem. I to jest znowu coś, co pozwoli ci szybko napisać aplikację, czy takie w formie czatu. Zapytajmy o jakiś produkt w firmie, dowiedzmy się szczegóły, zaimplementować RAG, tak żebyśmy mogli wewnątrz firmy dowiadywać się, czy budować jakieś własne Franklin Ask Questions, czy czata, który wspiera informacje wewnątrzfirmowe, ale bez na przykład uzewnętrzniania tego gdzieś, wysyłania tych danych do third party providers, do tych zewnętrznych dostawców, bo możemy to właśnie uruchamiać lokalnie.
Nadal czego mi brakowało? Brakowało mi tego, że nie było czegoś troszeczkę wyżej poziomowego, tak? Czyli zarządzanie workflowami. Tu się właśnie pojawił teraz 3 miesiące temu, wydaje mi się, może 2 miesiące temu, może już to było ze 4 miesiące temu, ale w tym momencie ciężko nadążyć na tym. Rod Johnson to jest właśnie twórca Springa, czyli takiego głównego frameworka w Javie. Pokazał już i wrzucił na GitHuba open source Spring Bubble. I to jest coś, to jest framework albo powiedzmy biblioteka, która pozwala ci tworzyć agenty, czyli agentic AI, ale w taki sposób, że ty możesz je odrobinę bardziej deterministycznie kontrolować. Więc zamysł jest taki, że my będziemy mieli, to jest zbudowane na Spring AI, czyli mamy dostęp do tych wszystkich LLM-ów czy właśnie modeli pod spodem i teraz my możemy sobie zbudować plan i to, co mnie zaskoczyło, że tutaj ten plan jest deterministyczny. To jest coś nie wrzucamy ten plan, to jest coś, co my, znając domenę problemu, powiedzmy problemy zawarte w tym, co my chcemy zbudować w workflowach, my to planujemy, my to zapisujemy i na bazie tego używają czegoś, co nazywa się Goal Oriented Action Planning i to jest coś deterministycznego. Tam nie ma LLM-a, który nie wiadomo jaki ten plan by kroków do wykonania zrobił, tylko mamy jakąś deterministyczność i później w konkretnych krokach my dokładnie mówimy, że na przykład, że możemy użyć tutaj rekomendera. Po każdym kroku też mamy sprawdzenie. Powiedzmy, przed wejściem do konkretnego kroku mamy jakieś rzeczy, które musimy sprawdzić, czy w ogóle możemy wejść do tego kroku i spalić trochę tokenów, czyli to jest de facto koszt. I później musimy zobaczyć, jeżeli mamy zwrotkę właśnie z konkretnego zadania, czy podzadania, my wiemy, jakie mają być post conditions, czyli rzeczy, które chcemy sprawdzić wychodząc z tego. I to jest takie przyjęcie, próba nałożenia ram na niedeterministyczność LM-ów, co zawsze dla mojego serca jest bliskie, z tego powodu, że zawsze bardziej wolałem rzeczy deterministyczne. Bardziej lubię Java, bo jest static typed compiled time language, a nie na przykład nie Python i dynamiczne języki, z tego powodu, że właśnie lubię mieć te ramy, w których mogę się poruszać. I to coś, ten framework już, nie wiem ile tych gwiazdek na GitHubie pokazało się, ale to chyba już jest w tysiącach, więc przez naprawdę krótki okres czasu zainteresowanie tym poszło do góry. I to bardzo ciekawe, że twórca Spring Frameworka, czyli Rod Johnson, przez 10 lat nic nie tykał Javy. Nie miał żadnego, nie powiem kontrybucji, brakuje mi polskiego słowa, nie miał żadnego commita na GitHubie do Java, przynajmniej z tego co wiem, ale i budował swoje toole właśnie przy użyciu Pythona. Ale w pewnym momencie zorientował się, że Kotlin, de facto to jest JVM, tak, używamy właśnie wszystkich rzeczy, które w Javie są, i Java to jest coś, co pozwoli mu właśnie mieć te deterministyczne, mocne typy i w wygodny sposób zarządzać i pokazać problemy, które chcemy rozwiązać konkretnymi workflowami. I bawiłem się właśnie, jest dużo przykładów, jeżeli ktoś jest naprawdę tym zainteresowany, może sobie wejść w przykłady, które oni udostępniają tam i to jest bardzo ciekawe. Musisz podłączyć może jakieś API zewnętrzne, ale de facto te takie proste aplikacje, które oni pokazali, rzeczywiście rozwiązują pewne problemy. Na przykład Trip Planner, nazwali to chyba Tripper. Możesz zaplanować sobie jakąś podróż od A do Z i to rzeczywiście wykona robotę. Wiele tam różnych dziwnych, może nie dziwnych, wiele coli, czyli zawołań do różnych modeli będzie wykonanych w tym czasie. Jest tam duże wsparcie testowania, jest logowanie w takim stanie, że ty widzisz, co się dzieje, który model dostaje jakie dane, jaki kontekst. I to jest fajne z tego powodu, że pozwala ci zrozumieć, jak to wszystko działa i jak to się łączy. Więc ten framework się różni trochę od tych właśnie powiedzmy Pythonowych frameworków, czy może takich, które
próbują następne podzadanie zgadnąć w jakiś sposób z poprzednich kroków. I to jest coś, co wydaje mi się, że w sposób deterministyczny wykorzystuje LLM-y właśnie na takich małych podzadaniach. To już chyba z Jarkiem rozmawialiście wtedy, Tak. że im mniejsze podzadanie damy, tym lepiej ono zostanie wykonane. Im większe zadanie damy LM-owi, Tym jakościowo to może być gorzej, tak. jakościowo ono wygląda, że jest dobrze zrobione, ale gdzieś właśnie w szczegółach tkwi diabeł. I dopiero jak doświadczenie, które mamy, podpowiada nam i widzimy, że tam szczegół brakuje, tu czegoś brakuje, tu sesja jest niedomknięta, tutaj chyba zapomniałeś o transakcji z jakiegoś powodu, to bardzo szybko uczysz, że przydaje się używać właśnie LLM w małych podzadaniach. I właśnie taki framework pozwoli to zrobić, czyli i to pozwoli to wrzucić AI do wszystkich aplikacji springowych w taki wygodniejszy sposób i używać AI właśnie przy workflowach, czy właśnie w jakichś procesach, które trzeba jakoś zaplanować, czy może mają jakieś konkretne kroki, możemy sobie z tym poradzić i może przynieść właśnie exposure, czyli deploymenty do tych wszystkich dużych firm, które używają Java na co dzień, tak? Jasne. I to jest właśnie taki wytrych. Wydaje mi się, że te dwie rzeczy, Java 25 plus właśnie Spring and Babel, plus jeszcze 1000 innych obok frameworków, biblioteczek, które się pojawiają, na pewno pokaże to, że tutaj możemy się spodziewać jedynie dobrych rzeczy. Jasne, to tutaj bardzo fajnie wspomniałeś o rozwiązaniach, które wspierają AI i o tej właśnie tym, o czym rozmawialiśmy z Jarkiem Pałką, że im krótszy i bardziej dokładniejszy prompt napiszesz, tym lepiej. To właśnie przechodząc do kwestii vibe codingu. Czy twoim zdaniem trend zwany vibe codingiem ułatwia czy utrudnia pracę programistów? Jak byś to ocenił? Bo wiadomo, świat jest podzielony, opinie są różne, a jednak panuje ten taki mit dalej, że vibe coding jest tym właśnie boskim zbawieniem, tak, które nam ułatwi i zoptymalizuje pracę. Jak byś to ocenił ze swojej perspektywy? A to odpowiem na jedyną odpowiedzią, którą można tutaj zastosować, czyli to zależy, tak? I teraz Ale to pytanie, zależy od czego, tak? od czego, tak. Więc w skrócie, vibe coding jest fantastyczny przy kilku założeniach. Po pierwsze, że mamy doświadczenie, czy możemy wiedzieć, w którym mamy doświadczenie, żeby w pewnym momencie, jeżeli zbaczamy z kursu, przywołać LM do porządku. Czyli to pytanie prawdopodobnie nie jestem jedyny, które ulubione pytanie w kierunku LLM jest, czy jesteś pewien, tak? Jeżeli dostaję jakąś odpowiedź, nieważne od którego modelu, czy to może być Gemini, czy to może być ChatGPT 5, czy to może być ChatGPT O3, z thinking modem, bez thinking modu, możemy sobie wybrać którykolwiek modem. W pewnym momencie zaczynają się halucynacje lub za wielka chęć pomocy ludziom. I tylko, że wtedy to takie włożenie właśnie w 4 litery LLM-a do programisty, powiedzmy tyłka, nie za bardzo pomaga nikomu z tego powodu, że zaczynamy mieć duże problemy. Więc w teorii wygląda to tak, że jeżeli zwykle praca programisty wygląda tak, że mamy tutaj jakiś moment, w którym pracujemy tyle nad jakimś zadaniem i później może debugujemy tyle samo. W tym momencie dla vibe codera to jest tak, że tyle pracujemy nad tworzeniem kodu, ale jeżeli już dojdzie do problemu, w którym nie możemy łatwo rozwiązać i nie rozumiemy, co się tam dzieje pod maską, z tego powodu, że ciężko nam zrozumieć wszystko, to debugowanie zajmuje, no właśnie i tutaj ta ręka specjalnie znika z kadru, bo nie wiemy, ile to zajmuje. Więc pierwsza sprawa jest taka, że przyda się doświadczenie do tego, żeby vibe kodować. Przede wszystkim vibe kodować w małych krokach. Trzecia rzecz, przydałoby się używać właśnie tak zwanego project guidelines, czyli takich
przewodników do tego, co konkretny LLM, co od niego wymagamy. I tam każdy z dostawca ma swój własny plik i nawet ostatnio pojawił się śmieszny standard agents.md, który pozwala ci zapisać w zunifikowanej formie, co ten projekt powinien zrobić i to jest dołączane, te instrukcje są dołączane do każdej nowej sesji, którą właśnie gadamy sobie właśnie z naszym czatem, jeżeli pracujemy w środowisku programistycznym. I to jest coś, co pozwoli nam wytłumaczyć LM-owi, dać więcej kontekstu. W tym pakiecie mamy klasy odpowiedzialne za to, tak? Nigdy, przenigdy, powiedzmy, klasy z innych pakietów powinny używać tego pakietu. Na przykład możemy takie zasady zrobić. Oczywiście takie zasady dużo lepiej zaimplementować w formie testów ARC unitowych, ale w tym przypadku możemy wskazać, co jest naszym głównym celem projektu, kontekst, powiedzmy strukturę tego projektu i wtedy nadajemy ryzy, czyli deterministyczność właśnie naszemu projektowi. I odpowiedź będzie prostsza, tak. Tak. Vibe kodujemy w sposób kontrolowany. I teraz to jest ten taki idealny przykład użycia vibe codingu i parę tygodni temu kolega właśnie zaczął vibe kodować jedną aplikację. To był użyty do tego Next.js. Nie znamy Next.js, nie znamy TypeScripta, tak? Ale to było coś, framework, którego jeszcze do końca nie poznaliśmy. Ale rzeczywiście vibe kodując byliśmy w stanie, ja się dołączyłem w pewnym momencie do tego vibe codingu, byliśmy w stanie implementować funkcje, które się pojawiały na naszych oczach, ale tutaj właśnie, że przewodniki mieliśmy do tego projektu, plus to, że mieliśmy testy, więc od testy i znaczenie testów też może właśnie znaczenie testów automatycznych i żeby mieć dobre testy ma jeszcze większe znaczenie niż kiedyś z tego powodu, że góra długu technicznego jest dużo łatwiej stworzyć tą górę długu technicznego, jeżeli vibe kodujemy. Więc przy użyciu tego udało nam się znaleźć taki tryb, w którym mówimy tutaj dodaj nam sekcję z referencjami, tutaj powinna być jakaś karuzela zdjęć, te zdjęcia powinny wziąć stamtąd. Jasne. I to już może byłoby za duże nawet zadanie, może trzeba byłoby rozbić to na 2 małe podzadania. Więc naprawdę to jest mówienie LM-owi, co my chcemy zrobić w małych krokach. I to działa. A ile czasu wam na to zeszło, jak wspomniałeś? Robiłeś jakieś zestawienia, jakby to porównać ze standardową koderką od zera versus właśnie vibe coding i taki prompt engineering w skróconej wersji kroczek po kroczku? Oj, tego nie porównamy. Powiem tak, jeżeli my mielibyśmy to zrobić, nie dałoby rady, żebyśmy zrobili to. Wydaje mi się, że zaoszczędziło nam 5 razy tyle czasu. Okej. Minimum 5 razy minimum czasu, może nawet top 10. Aczkolwiek jedna sprawa, że tam był koszt związany z tym, bo wiadomo, że nic nie płonie, suche drewno płonie dobrze, ale tokeny jeszcze lepiej. Więc rzeczywiście widzieliśmy, jak znikają pieniądze podłączone właśnie do naszego konta i tam wydaje mi się, że z $50 poszło na to, ale to jednak było przyjemne. Więc jeżeli mielibyśmy zapłacić komuś, kto się zna na tej robocie, na pewno byśmy nie, jeżeli dodać nasz czas, który poświęciliśmy plus to, może byłby porównany, ale to przy założeniu, żebyś znalazł idealnego tego jednego profesjonalistę, który wiesz, że on to zakoduje w ten sposób i że to jest, że to ma testy i że to da się utrzymać w przyszłości. Jasne. Więc tu jest dużo znaków zapytania. Więc w tym przypadku z tego powodu, że obaj mamy tam po 20 lat doświadczenia, to dużo łatwiej nam było zrozumieć, jak z tym zadziałać. Oczywiście LLM-y cały czas próbowały gdzieś tam skręcać, wiadomo, że to jest skręcać i cały czas musieliśmy przywoływać do porządku. Teraz z drugiej strony, jeżeli teraz to jest ten taki idealny scenariusz, jeżeli próbujemy vibe kodować coś, nie mając doświadczenia,
To jest jak dać właśnie zestaw ostrych noży właśnie pięciolatkom, tak, i kazać im się bawić. Więc w pewnym momencie może rzeczywiście będą w stanie, powiedzmy, y, zrobić jakieś małe, ładne rzeczy z kartki papieru, ale to jest tylko okres oczekiwania, w którym skaleczą się. Więc w Mhm. pewnym momencie trzeba będzie zrozumieć, co dzieje się pod spodem. Też z vibe kodowaniem jest taki problem, że na te modele bardzo często dorzucają dużo więcej kodu niż jest potrzebne. Więc ja lubię taką zasadę stosować, że jeżeli nie rozumiem czegoś, co się pojawiło w tym Mhm. zasugerowanym komicie od LM-a, to ja próbuję od razu to wyzwać i usunąć brzytwą Hama. Jeżeli coś jest niepotrzebne, to po prostu tego nie ma. Dzięki temu mamy mniej kodu do utrzymania. To jest parę takich zasad, które można zrobić. I teraz z takich gorszych rzeczy, które można byłoby pokazać, jak zwipe kodować, to wystarczy chyba udać się na Reddita i poszukać właśnie No tak, wątki horror niektóre stories. tak są bardzo ciekawe, jak się zaczyna lekturę, to włos się jeży na głowie dokładnie, więc to Tak. jest to. Jest to. No i też kwestia tego chociażby niestety świętej zasady vibe codingu, wygenerowanego kodu przez AI nie ruszamy i właśnie potem mamy śmietnik, patrzymy na repozytorium, potem się zastanawiamy, która część kodu działa, która nie działa, więc faktycznie jak się jest na tym etapie beginnera, no to niestety bez tej wiedzy teoretycznej i bez pewnego już wypracowanego sobie podejścia, no to faktycznie LLM może być bardziej też utrapieniem, tak jak mówiliśmy z Jarkiem Pałką właśnie, że chociażby ten eksperyment ze stoperem, ile czasu byś potrzebował na zrobienie czegoś samemu versus właśnie poprawianie promptów, no bo wiadomo, AI ma to do siebie, że on bardzo często lubi naginać rzeczywistość, tak? Pewne rzeczy zakłada, a które niekoniecznie muszą być zgodne z prawdą i to jest potem właśnie ten problem tego filtrowania, tak? Gdzie mamy tą granicę zdrowego rozsądku, gdzie to jest szczera prawda, a gdzie jest to już ta łońska fantazja AI, więc no niestety to jest ta smutna konkluzja, tak? Że jeżeli chcesz vibe kodować, no to jednak te parę lat doświadczenia w zwykłym programowaniu warto by mieć. AI nas niestety nie zbawi. Nie, to jest tylko następne narzędzie, dlatego to jest warto pamiętać, że większość tych tuli się nazywa assistant, nie To bez jest słowo powodu. Ja bym do klucz, tego, tak. to jest słowo klucz, jeszcze bym dorzucił do tego genialny, bo jest w stanie zrobić konkretne zadanie, jeżeli powiemy, w rzeczach, których my nie zdajemy sobie sprawy o nich w Mhm. zupełności, ale jednocześnie taki genialny idiota, bo jeżeli zostawimy go samemu sobie, to zaczyna być to problematyczne i to schodzi na manowce. Więc vibe coding jest ok, to jest następna po prostu metoda developmentu, ale tutaj nic nie stoi. Nie widzę, żeby to miało sens, jeżeli nie robimy tego w sposób używając naszej mózgownicy. Czyli to jest właśnie główny prowodyr em, tworzenia projektów. Nie możemy liczyć na to, Kontrolowany, że tak. Mhm. kontrolowane, tak? Więc krytyczne myślenie i właśnie mieć otwartą głowę to jest otwarty umysł. I krytyczne myślenie to są takie dwie najważniejsze rzeczy, które przydałyby się właśnie przy vibe codingu. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, zatrzymacie, zamiast prosić o następnego prompta, może następny prompt powinien być zapytany, wytłumacz mi to. Oczywiście to jest następna rzecz, o której nie wspomnieliśmy. LLM-y są tymi asystentami, które mogą wytłumaczyć nam kawałek kodu. I jeżeli Mhm. po sesji vibe codingu my rozumiemy więcej niż przed tą sesją, bo czegoś się nauczyliśmy w tym czasie, To to jest też sukces, tak, ale to jest, rzadko się to to jest duży niestety zdarza. sukces. Rzadko się zdarza, dlatego być trzeba świadomym, jeżeli czegoś nie rozumiemy, pytać, tak? I chyba największa siła tych asystentów jest taka, że możemy w szybki sposób nauczyć się i dostać odpowiedzi na pytania. Niestety kiedyś, 15 lat temu, jeżeli chciałbyś zacząć pracę z kodowaniem, ciężko byłoby to zrobić z tego powodu, że musiałbyś mieć kolegę seniora, który odpowie na każde twoje pytanie, albo się umawiać na codzienne przeglądy, ale to Mhm. mogło być tak, że
w 4 godzinie twojej nauki, gdzie się próbujesz czegoś nauczyć, jasne. nie masz dostępu i teraz 4 godziny czekasz, nie wiesz co z tym zrobić, po prostu nie jest możliwe pójście dalej. A No, tutaj dokładnie. sprawa jest taka, że jako narzędzie nauki, oczywiście ciągle używamy otwartego umysłu i krytycznego myślenia, to jest coś nieocenionego, więc na pewno to zmienia sposób, w jaki pracujemy teraz. Jasne, dobra. To poruszyłeś właśnie wątek juniorów, seniorów i klasycznego programowania. To powiedz mi, już przechodząc do stricte wątku programistycznego, które frameworki, biblioteki z najnowszej edycji Java są Twoim zdaniem najważniejsze i są taką crème de la crème? Powiem tak, teraz to już będzie bardzo subiektywnie, z tego powodu, że istnieją właśnie frameworki, z którymi mam mniej do czynienia, czyli Quarkus czy Helidon, aczkolwiek one zakładam, że będą używały LangChain for Java, tak? Mhm. Ten, który najbardziej w tym momencie, powiedzmy, pasuje mi z punktu widzenia, że ja widzę, że mam ochotę się tym pobawić, pouczyć się, bo rzeczywiście to jest coś, co może dostarczyć jako osobie wykorzystującej te LM-y coś dobrego, to jest właśnie Spring and Babel, co warto mieć właśnie na uwadze, że to może być wytrychem do wykorzystania i przyniesienia AI, wartości AI właśnie w firmach. Tak? Niedługo będziemy prawdopodobnie to widzieć. Więc to byłoby, wydaje mi się, że to jest jakieś bardzo subiektywne podejście. Patrzę swoją rolą. Jeżeli byłbym juniorem, No właśnie, od ciężej bym czego, to czym się ocenił. powinien zainteresować junior, żeby potem być tym wydajnym seniorem, tak? Co będzie tutaj najlepsze, żeby się zahaczyć? No bo wiadomo, teraz też firmy mają też z tym problem, że wychodzą teraz 2 wersje Java w ciągu roku, tak? Jest problem z aktualizacjami, Tak. tyle rzeczy wychodzi, że po prostu głowa zaczyna puchnąć od tej dobroci i właśnie co byś rekomendował dla tych początkujących Javowców? Nie wiem, czy chyba Jarek nie odpowiedział w taki sam sposób, bo to było podobne pytanie na podcaście z nim, ale fundamenty, szczerze mówiąc, nadal w tym momencie fundamenty, czyli żeby mieć w ryzach projekt, testowanie jest ważne, bo teraz możemy, ja używam, nie będę mówił, którego agenta używam w swoim środowisku Jasne. programistycznym, tak, no, żeby no powiedzmy kryptoreklam nie robić, Wiadomo. ale ja jestem w stanie poprosić agenta, żeby naprawił, dopisał test, czy zmienił, dorzucił jakieś weryfikacje, czy żeby naprawić kod produkcyjny, jeżeli te testy mamy, bez tykania testów. I to jest coś, co teraz dużo łatwiej jest zrobić. Więc co ja mógłbym podpowiedzieć? Skupienie się na tym, żebyśmy byli świadomi tego, co robimy, czyli pierwsza rzecz. Druga, na tym, żeby używać w ryzach vibe codingu LLM-ów, czyli czegoś nie rozumiemy, zapytaj. To jest ten sposób, w którym możesz się uczyć. To jest to, co właśnie wyrabia te fundamenty zrozumienia. Czyli nie rozumiesz, dlaczego ktoś stworzył interfejs lub zaimplementował jakiś zestaw klas, zapytaj może kolegę, jak kolegi nie ma, no to w tym momencie można LMA zapytać, czy tu jest jakiś wzorzec projektowy wykorzystany. Tak, jest. Dlaczego on był wykorzystany? Więc używając tych rzeczy, plus właśnie może powiedzieć, że można próbować coś zavibe kodować, jeżeli ktoś szuka pracy, tak i później sprzedawać, wrzucić to na GitHuba. Oczywiście, teraz uwaga, nie wrzucamy na GitHuba do publicznych repozytoriów żadnych kluczy, tak, No wiadomo, które tak. właśnie bardzo często się przedostają, później ludzie płaczą, że stracili $55,000, no bo AI mi wrzuciło klucz z mojego konta, czy Dlatego to trzeba Azure, czy właśnie to uważnie Amazonu, czy przeglądać, skądś. tak, co się wrzuca. Trzeba mieć to na uwadze, żeby potem nie było niespodzianki, bo niestety potem na Tak. Reddicie jest ilość wątków kosmiczna i A wszelkiego rodzaju żali. No niestety. Odpowiem jeszcze tylko na to pytanie, co ważne jest odnośnie tych fundamentów. Fundamenty Java niejako tak nie zmieniły się dużo, tak? Żeby zrozumieć język programowania i żeby umieć
zapytać go Mhm. właśnie, co tu się dzieje. To jest dużo lepsze. Od wersji powiedzmy 8 do 25 takich było kilka większych rzeczy, które się Mhm. zmieniły, ale to nie jest tak, że to nie jest wstecznie niekompatybilna, więc w tym momencie wersja Java 25 ma jakieś tam dodatkowe małe smaczki, które możemy wykorzystać, no plus te większe właśnie typu Foreign Function and Memory API, ale Mhm. to są rzeczy, które niekoniecznie od razu programiści wykorzystają, to raczej twórcy frameworków lub bibliotek będą wykorzystywać do tego. Więc fundamenty, wzorce projektowe, skupienie się na tym, żeby umieć coś Mhm. przetestować, testy automatyczne, żeby umieć skupić się na domenie problemy. To są domain driven design. Tu jeszcze właśnie wspomnę, że o właśnie Spring and Babel. Bardzo mi się spodobało, że na ich nawet głównej stronie Mhm. wspominają o, wydaje mi się, domain driven design. To się właśnie łączy. Domain driven design to jest ten taki koncept, że my musimy myśleć o problemach biznesowych, co my rozwiązujemy tak naprawdę właśnie w naszej firmie, czy właśnie do naszego klienta. I to jest właśnie fajne zainwestowanie swojego czasu, żeby można było pracować z takimi rzeczami. Bo każdy może zakodować aplikację, tylko czy ktoś z nią będzie chciał korzystać, tak? No Raczej biznes, właśnie tak. znajdźmy. Dokładnie, a to trzeba odwrócić. My mamy problem biznesowy i teraz chcemy go rozwiązać. Teraz możemy właśnie wykorzystać AI na wielu różnych sposobów. Dokładnie. To wielkie dzięki za tą bardzo pogłębioną analizę. Bardzo cenna wiedza. Jeszcze raz wielkie dzięki. To teraz mam jeszcze dla Ciebie ostatnie pytanie. Powiedz mi, z czym kojarzy Ci się konferencja JDD? Jakbyś tak prześledził Mhm. całą historię i tradycję tego eventu. Czym dla Ciebie jest JDD, jakbyś miał to w kilku zdaniach skreślić, Wie- nakreślić kontekst? Wiesz co, to jeszcze raz, najstarsza polska konferencja odnośnie Javy, ale to też pierwsza, na której byłem speakerem, więc dla mnie no, ma takie Szczególne, specjalne tak. miejsce. Mhm. Specjalne miejsce w moim sercu. To był chyba 2017 rok. Właśnie mówiłem o pragmatycznym podejściu do pisania i utrzymywania dużej ilości testów. I więc przede wszystkim lubię Kraków, więc warto tam pojechać. No jest jeszcze jesień, więc czego można więcej powiedzieć. A poza tym można spotkać właśnie osoby, które zainteresowane są i tworzą, zainteresowane są wnętrzem Java lub całym ekosystemem. Właśnie Jarek, Pałka, dużo innych osób, które właśnie, których warto posłuchać. Tak, no przekrój tematyczny jest bardzo duży. Jeszcze dodałbym osobną ścieżkę Jugmeister, tak samo dla wszystkich, którzy są zainteresowani tym, co się dzieje w community. Mamy też Unconference. No a w tym roku jeszcze mamy nasz keynote How We Lost the Internet, co też myślę będzie takie ciekawe zarówno dla tego młodszego, jak i dla tego starszego pokolenia. Dobrze, bardzo Ci dziękuję, Marku, za naszą dzisiejszą rozmowę. Jeszcze raz i do zobaczenia na JDD. Dzięki, do zobaczenia.